Witajcie. Obiecałem, że powstanie odcinek o prywatnym muzeum samochodów z kolekcją wartą miliony dolarów i właśnie przyszedł czas, by dotrzymać obietnicy. Z tym miejscem związana jest pewna historia, którą starsi mieszkańcy Sztokholmu dobrze znają, a młodzi nie mają o niej pojęcia. Z językowej perspektywy Polaka sama nazwa owej historii może kojarzyć się z czymś całkiem innym, jednak zapewniam, że Kunges Kurwa to nie to, o czym myślicie. Wspomnę jedynie, że w całej historii brał udział król Szwecji i miała ona charakter motoryzacyjny. Jeśli obejrzysz materiał do końca, poznasz jego historię. Zacznijmy jednak od tego, gdzie się znajdujemy. Około 1,5 godziny jazdy samochodem na południowy wschód od Sztokholmu znajduje się pewna rezydencja. Sporeholm Slot jest zamkiem o zabudowie dworskiej, który leży w gminie Flen, oczywiście w Szwecji. Posiadłość położona jest nad jeziorem Boven. O historii zamku tym razem nie będę mówił, choć jest ona całkiem interesująca. Wspomnę jednak, że cała posiadłość jest własnością rodziny Korinen, założyciela Karolin Invest, czyli jest w rękach prywatnych. Pomimo że sam budynek nie wydaje się wielką halą, już przy samym wejściu zaskakuje. Na starcie mijamy najstarsze eksponaty, których wygląd powoduje szersze otwarcie oczu. Od razu widać, że odrestaurowanie tych eksponatów pochłonęło wiele czasu i pieniędzy. Zwróćcie uwagę na te najstarsze eksponaty. Drobne detale sprawiają wrażenie, że ktoś niedawno zaparkował te samochody, pozostawiając w nich kilka przydatnych rzeczy. Kiedyś nie potrzeba było specjalistycznego warsztatu naszpikowanego wysokiej klasy komputerami, by naprawić samochód. Wystarczyły 3 klucze i wkrętak, by dokonać naprawy. Zrobiło się nostalgicznie. Pójdźmy dalej. Te samochody nie należą do małych. Można by rzec, że są olbrzymie. Przyjrzyjmy im się bliżej.
spoglądamy w górę i widzimy modele samolotów, które zawieszono ponad głowami zwiedzających. Warto zatrzymać się na chwilę i przyjrzeć się im dokładniej. Z sufitu zwisa około 50 modeli starych samolotów. Jeden z nich to latająca forteca B-17 z 1942 roku, którego rozpiętość skrzydeł to 3,2 metra. Ale to nie wszystko. Są tu setki modeli samochodów i akcesoriów samochodowych, których nie sposób przeoczyć. Ekspozycję uzupełnia duża liczba ekscytujących tabliczek emaliowanych i pięknych starych dystrybutorów paliwa, klaksonów i innych ciekawych detali. Podczas robienia zdjęć odwiedził nas jeden z pracowników grupy muzeów. Zaczęliśmy rozmawiać. Niestety, nie włączyłem kamery i nie nagrałem tego, co mówił. Trochę głupio mi było powiedzieć, by zaczął od nowa, bo chcę to wszystko nagrać. Gdy dzieje się to spontanicznie, lepiej odpuścić sobie nagrywanie i dać rozmówcy mówić. Wtedy nieskrępowany, wypełniony pasją rozmówca potrafi zdradzić o wiele więcej szczegółów o swojej pracy, o eksponatach i ich historii. Kilkuminutowa rozmowa z sympatycznym panem dała mi więcej informacji niż znajduje się w internecie. Jest taka stara prawda. Ten, co mówi, sieje, a ten, co słucha, zbiera. Także w tym przypadku dewiza sprawdziła się w 100%. Pomiędzy wystawionymi samochodami jest kilka bardzo szczególnych. Jednym z nich jest eksponat nawiązujący do pewnej królewskiej historii. To Cadillac V8 z serii 75, Fleetwood Sedan z 1939 roku, którego właścicielem był Gustaw V. Był rok 1946. Cadillac z królem i z grupą arystokratów wylądował w drodze powrotnej z polowania w wypełnionym wodą rowie. Ten wypadek stał się tłem dla nazwy obszaru Kunges Kurwa, czyli Królewska Krzywa w znaczeniu zakrętu, na którym obecnie mieści się jedno z największych centrów handlowych w Sztokholmie. Według pierwotnego przekazu było tak. Król Gustaw V i 4 wyższych arystokratów wracali do domu z polowania w sobotnie popołudnie 28 września 1946 roku. Samochód prowadził Jesta Ledin, który był stałym kierowcą króla. Ledin jechał 65 km na godzinę i stracił kontrolę nad samochodem. Po wydłużonym prawym zakręcie około 15 km na południe od Sztokholmu królewski samochód zjechał z drogi i zatrzymał się po około 20 metrach w wypełnionym wodą rowie. Istnieje inna wersja wypadku, którą popularna gazeta Dagens Nyheter opublikowała dokładnie 50 lat po zdarzeniu. Według jednego z szoferów królewskich, który w 1946 roku był zatrudniony na dworze i który po incydencie rozmawiał z Ledinem, wypadek spowodowany był wyścigiem samochodu króla z samochodem księcia Gustawa Adolfa. Król, znany z tego, że lubił jeździć także dużą prędkością, by nie powiedzieć, że zbyt odważnie,
Zdenerwował się, że został wyprzedzony, na co Jest Aledin odpowiedział: prawdopodobnie weźmiemy ich w tym zakręcie, i wcisnął gaz. Ale zamiast ominąć samochód księcia, Ledin wylądował z królem i jego świtą w rowie. Cadillac został w końcu wyciągnięty przez ciężarówkę wezwaną z pobliskiej miejscowości. Samochód był nienaruszony, ale brudny i mógł o własnych siłach dotrzeć do pałacu Drottningholm. Nikt nie doznał poważnych ran i wszyscy wrócili do swoich domów. Dla upamiętnienia tej historii obszar, na którym wydarzył się wypadek, zaczęto nazywać Kungeskurwa. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym cacku. Mercedes-Benz 300 SL to dwumiejscowy samochód sportowy, który był produkowany w latach 1954-1957, również jako coupé ze skrzydłami mewy lub, jak kto woli, sokoła. Ten model opierał się na samochodzie wyścigowym firmy z 1952 roku W194 z mechanicznym, bezpośrednim wtryskiem paliwa, który zwiększył moc o prawie 50% w 3-litrowym rzędowym silniku z 6 wałkami rozrządu w głowicy. Ten eksponat pochodzi z 1955 roku. Z ciekawości wszedłem na aukcję takiego modelu z 1957 roku i cena zwaliła mnie z nóg. Zobaczcie sami. Kolejnym unikatowym egzemplarzem jest Amphicar. To jedna z pierwszych i nielicznych cywilnych amfibii. Jak można się domyśleć, nazwa pochodzi od amfibii i samochodu. Wyprodukowano 4000 sztuk, z których większość trafiła do Stanów Zjednoczonych. Choć w porównaniu do innych samochodów jej popularność była skromna, to jest jedną z najbardziej cenionych amfibii cywilnych. Na masce samochodu umieszczono artykuł, który zachwalał jego możliwości i ekonomikę jazdy w tamtym czasie. Tuż obok Amphicara stoi dumnie Darman Special z 38-konnym silnikiem, który rozpędzał to 300-kilogramowe auto do prędkości 150 km/h. Auto pochodzi z 1931 roku. Nie znam dokładnej wartości kolekcji, jednak mówi się, że warta jest ona miliony dolarów i jak na razie nie jest na sprzedaż.
sentymentalna podróż zakończyła się w Malm Shopping, w niesamowitym muzeum tramwajów, o którym opowiada poprzedni film, na który serdecznie zapraszam. Zapraszam również na inne filmy na moim kanale, które zdradzą Wam m.in. tajemnicę pewnej wyspy, pod którą ukryta jest baza wojskowa. Opowiedzą historię wielu ciekawych miejsc, ukażą moje spojrzenie na Szwedów, czy odsłonią, jaka naprawdę jest szwedzka policja. To jedynie przykłady tematów ponad 50 filmów, które można tu zobaczyć. Tak więc, jeśli chcesz poznać moje spojrzenie na ten piękny kraj, zapraszam do oglądania. Będę wdzięczny za suba i komentarz pod filmem. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.